Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat transakcji wojny chocimskiej Wacława Potockiego i pokazać ten utwór jako przykład realizacji ojczystego heroikum. To jest utwór z 1670 roku, to jest pierwsza redakcja, druga redakcja powstała w roku 1675. Żadna z nich nie doczekała się jednak druku. Dzieło zostało wydrukowane po raz pierwszy w 1850 i też nie pod nazwiskiem Wacława Potockiego. Szczególne znaczenie ma edycja przygotowana przez Aleksandra Bricknera w 1924 roku. To wydanie pierwszej redakcji tego dzieła dopiero 100 lat później, bo w 2024 roku przygotowaliśmy z profesorem Janem Okoniem edycję transakcji wojny chocimskiej opartą o redakcję drugą tego dzieła. Czym różnią się te redakcje, powiem za moment. Sarmackie heroikum zdefiniował Samuel Twardowski w przeważnej legacji z 1633 roku. Zdefiniował następująco: rzecz nieafektująca słów i sztylu i zwyczajne ojczyste heroikum bez farb i licencji poetyckich. Poeta odnosi się w ten sposób do pewnej konwencji epickiej, jaką znamy z literatury antycznej. W antyku bowiem mamy dwie konwencje eposu, mianowicie konwencję znaną z Iliady i Eneidy, która polega na przedstawieniu jakiegoś zdarzenia z odległej przeszłości. Zdarzenia, można powiedzieć, o charakterze mitycznym. Zdarzenia, które buduje pewną genezę wspólnoty danego państwa, wspólnoty, można powiedzieć, wręcz narodowej, ale też oparta jest na micie i wykorzystuje element boski, czyli ma tę rozbudowaną sferę fikcjonalną, wspartą też cudownością. Drugi model antycznej epiki reprezentują Farsalia Lukana, w której rezygnuje się z opisywania odległej przeszłości, rezygnuje się z fikcji na rzecz tego, co wydarzyło się w nieodległej przeszłości. Ta nieodległa przeszłość w przypadku Farsaliów to 100 lat, ale fakty stanowią bazę tego dzieła i weryzm jest istotny jako ta warstwa informacyjna. Tam chodzi o wojnę między Pompejuszem a Cezarem. Tym torem idzie Samuel Twardowski i za nim potem podąża Wacław Potocki. Samuel Twardowski we Władysławie IV przedstawia między innymi przebieg wojny chocimskiej. Wojna chocimska z 1621 roku jest wydarzeniem zwrotnym w dziejach Rzeczypospolitej. Zwrotnym dlatego, że po klęsce cecorskiej nastąpił atak wojsk sułtana Osmana II. Armia osmańska dotarła pod Chocim, by zniszczyć Rzeczpospolitą, która po klęsce cecorskiej była znacząco osłabiona, ponieważ pod Cecorą zginął Stanisław Żółkiewski i znaczna liczba rycerstwa Rzeczypospolitej, które podczas odwrotu zostało rozbite pod Mochyłowem i znacząca część została wzięta do niewoli. Jan Karol Chodkiewicz, zwycięzca spod Kirchholmu, buduje nową armię, która dociera pod Chocim na początku września 1621 roku i tam obwarowuje się. Wydarzenia kończą się podpisaniem pokoju. Właściwie można powiedzieć nie tyle pokoju, co rozejmu, bo pokój ma zostać podpisany później przez posła, który uda się do Stambułu i będzie dalej negocjował warunki tego pokoju. Zdarzenia te opisał Jakub Sobieski, uczestnik wojny, i jego diariusz stał się podstawą dla eposu Wacława Potockiego. Analogicznie Samuel Twardowski w przeważnej legacji oparł się na swoich zapiskach sporządzonych podczas podróży do Turcji. Także pierwszą cechą ojczystego heroikum jest właśnie oparcie się o diariusz
i pisanie o zdarzeniach, które faktycznie miały miejsce, czyli rezygnacja z fikcji literackiej. Chodzi o podniesienie na wyższy poziom, na poziom epicki zdarzeń, które zostały przedstawione wcześniej w diariuszu. Wacław Potocki rezygnuje też z cudowności. Z cudowności rozumianej w ten sposób, że w zdarzenia ingerują bóstwa antyczne. Tę cudowność antyczną, mitologiczną zastępuje pewna sugestia cudowności chrześcijańskiej. Pojawia się tutaj opatrzność boska, na której interwencję liczą uczestnicy zdarzeń, w tym właśnie hetman Chodkiewicz. Podążając dalej, trzeba zauważyć, że wprowadza autor pewne istotne elementy do tego eposu, mianowicie takie jak katalogi, aristeje i ekshorty. Katalogi chociażby wprowadza wtedy, gdy przedstawia rycerstwo zmierzające pod Chocim, jak również gdy podaje już po zakończeniu walk katalog poległych. Tu chodzi o upamiętnienie uczestników zmagań, to znaczy właściwie dowódców i tych, którzy się w jakiś szczególny sposób zapisali w tych zmaganiach. Dlatego też Potocki zadedykował dzieło swemu zięciowi Janowi Lipskiemu, żeby upamiętnić udział rodziny Lipskich w tych zmaganiach. Jak można było zauważyć, między wojną chocimską z 1621 roku a momentem napisania tego dzieła, zakończenia przygotowania pierwszej redakcji upłynęło 50 lat. Celem zatem poety jest pochwała dokonań przodków i jednocześnie pokazanie tych dokonań jako wzorca postawy godnego naśladowania przez potomnych. Jesteśmy przecież u progu kolejnej wojny chocimskiej z 1673 roku, a potem zajęcia przez wojska osmańskie Podola i powołania do życia ejaletu kamienieckiego. Jesteśmy też u progu, można powiedzieć, Wiktorii Wiedeńskiej z 1683 roku. Dzieło Potockiego jednak, jako że nie było wydane, o czym wspomniałem, nie wzięło udziału w kształtowaniu postaw rycerskich społeczności szlacheckiej. Takim specyficznym elementem dzieła Potockiego są dygresy. W pierwszej redakcji Potocki wychwala Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, widząc w nim króla Piasta, jako potomka sławnego Jaremy Wiśniowieckiego, wychwalanego przecież przez Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Król ten jednak nie sprawdził się, wkrótce zresztą zmarł i Potocki nie mógł wydać swojego dzieła. Na horyzoncie pojawił się Jan Sobieski, hetman Jan Sobieski, który wkrótce został królem. I Potocki wymienił dygresy w drugiej redakcji dzieła, wychwalając tego właśnie nowego władcę, który był tym mogącym przeciwstawić się potędze tureckiej. Stąd właśnie przypomnienie dokonań jego ojca, autora właśnie tego diariusza. Ważnym elementem narracji jest prezentacja bohaterów eposu. Głównym bohaterem jest Jan Karol Chodkiewicz, który jednak umiera 23 września 21 roku na Zamku Chocimskim. Jego miejsce zajmuje Stanisław Lubomirski. W obozie przebywa też królewicz Władysław Waza. Potocki nie lubi, można powiedzieć, królewicza, chociaż jego obecność w obozie była znacząca z uwagi na to, że pod Chocimiem spotkały się trzy nacje i walczyły we wspólnej sprawie. Byli tam Polacy, Litwini i Rusini. Kozacy, którymi dowodził Piotr Konaszewicz Sachajdaczny. Królewicz doprowadził do tego, że po śmierci Chodkiewicza ta armia zachowała jedność i dowództwo mógł przejąć Stanisław Lubomirski. Chodkiewicz pokazany jest jako starzec, ale starzec rozważny, starzec kierujący się mądrością,
jako starzec pobożny, człowiek sprawiedliwy, uczciwy, kochający swoją ojczyznę, człowiek religijny. Jego przeciwnikiem jest sułtan, młody sułtan Osman II, którego Potocki pokazuje jako nierozważnego młodzika, który chce za wszelką cenę podbić Rzeczpospolitą, cechuje go pycha, ale też słucha on różnego rodzaju wróżbitów, którzy przepowiadają mu bez oparcia w faktach domniemaną przyszłość. Czyli mamy kontrast w sferze osobowości, wieku i postawy etycznej, jak również religijności. Chodkiewicz ufa Bogu, opiera się na Bożej opatrzności. Osman ufa tylko swoim wróżbitom, jest ponadto okrutny i niesprawiedliwy. Chodkiewicz przestrzega zasad etosu rycerskiego, jest przeciwnikiem walki w nocy. Uważa ewentualne zwycięstwo jako dar boski, element obrony przedmurza chrześcijaństwa przed nawałą Rzeczpospolitej, jako przedmurza chrześcijaństwa przed nawałą turecką. W ten sposób postrzega sens tego dzieła. Reasumując, trzeba stwierdzić, że ojczyste heroikum w transakcji wojny chocimskiej to rezygnacja z fikcji literackiej, przedstawienie w oparciu o diariusz wydarzenia z nieodległej przeszłości, rezygnacja z cudowności antycznej na rzecz cudowności chrześcijańskiej, prezentacja bohatera literackiego jako tego, którego należy naśladować, czyli heroizacja i jednocześnie nagana postawy drugiej postaci, pochwała czynu rycerskiego uczestników walk. Celem realizacji tej formy jest zachęta współczesnych do kontynuacji dzieła przodków. Dziękuję za uwagę.